Hi guys, it's Weronika. Welcome to my channel. I am here to teach you Polish, and in this lesson you will learn your first 25 basic Polish words. 25 most needed Polish expressions for complete beginners. Let's get right into it. The first word is cześć. 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 Cześć, which is hello, but also can mean bye. Cześć. Cześć. I hope that makes sense. Let's move to the next one. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, which is good morning or literal meaning good day. Dzień dobry. Good day. Good morning. Jak się nazywasz? Jak się nazywasz? Jak się nazywasz? What is your name? What is your name? Jak się nazywasz? The next one is skąd znasz język polski? Skąd znasz język polski? Skąd znasz język polski? How do you know the Polish language? How do you know the Polish language? Someone may ask you, how do you know the Polish language? Skąd znasz język polski? And you may respond, uczyłem się online or uczyłam się online. If you're a man, you would say uczyłem się online. If you're female, if you're a woman, you would say uczyłam się online. So I was learning online. Uczyłem się online, uczyłam się online. Ok? Idziemy dalej. Co słychać? Co słychać? Co słychać? What's up? Co słychać? Co słychać? Co słychać? Okay, now for that you can respond dobrze, 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 which means good. And then you may ask someone back. A u ciebie? A u ciebie? A u ciebie? A u ciebie? And you? A u ciebie? Skąd jesteś? Skąd jesteś? Skąd jesteś? Skąd jesteś? Where are you from? Where are you from? Skąd jesteś? Number 10. Jestem z. I am from. And then you insert your country. Countries will take different forms here, so we will need to apply case declination. So for now we will leave it like this. You may just say jestem z Anglia or jestem z Brazylia, because this form will have to change later, but don't worry about this at such an early stage. Jestem z. Jestem z Polski, jestem z Brazylii, jestem z Argentyny, jestem z USA, jestem z Anglii, jestem z Australii, and so on. As you see, these applied. The case change I explained you in the first video. Mówisz po angielsku, mówisz po angielsku, mówisz po angielsku. Do you speak English? Mówisz po angielsku. Do you speak English? Number 12. Tak. Tak, which means yes. Tak. 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 Yes. Number 13, the opposite, nie. 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 No. Nie. Number 14, mówię troszkę po polsku. Mówię troszkę po polsku. Mówię troszkę po polsku. Mówię troszkę po polsku. I speak a little Polish. Mówię troszkę po polsku. Mogę. Mogę. Can I? Mogę, mogę. This can apply to absolutely anything. Can I enter the bus? Can I proceed? Can I enter the toilet? Anything, this will work. You don't have to know the whole sentence. You just say mogę, and whenever you're doing some activity, this can be applied. Number 16, tutaj, tu. Both of these mean here. Tutaj, tu. Tutaj, tu. Tutaj, tu. Let's go to number 17, which is the opposite, tam. Tam. There. Tam. Tam. So we have tu here, tam, there.
Next one, number 18. Gdzie jest? Szukam. Gdzie jest hotel? Szukam. Where is a hotel? I'm looking for. Gdzie jest? Where is? Szukam. I'm looking for. Gdzie jest? Where is? Szukam. I'm looking for. Number 19 now, and you may know it if you started to learn Polish. Dziękuję. 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 Thank you. Dziękuję. 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 Thank you. Number 20, 5 more guys. Proszę. 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 Please. Please. Proszę. Proszę. It comes from the verb prosić. Ja proszę. I please. Proszę. Proszę. Number 21, and very needed in case of any emergency. Pomocy. 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 Help. Help. Pomocy. Just like this. Number 22. Ile kosztuje? Ile kosztuje? Ile kosztuje? How much does it cost? Ile kosztuje? Nie ma za co. Nie ma za co. You are welcome. Nie ma za co. Nie ma za co. Poproszę wodę, kawę, piwo. Poproszę kawę, wodę, piwo. Water, coffee, a beer, please. So you can choose any of the options. Those are just the most popular beverages that you may want to ask if you're in Poland. So you would say poproszę and then a drink. Poproszę wodę. Poproszę kawę. Poproszę piwo. Okay, let's go to the next one. Mogę kartą, gotówką, or you can also say the verb to pay. Can I pay? Mogę zapłacić kartą, gotówką. So asking whether you can pay by card or cash. Mogę zapłacić kartą. Mogę zapłacić gotówką. Mogę zapłacić kartą. Mogę zapłacić gotówką. Asking a vendor, someone in the store, if you can pay by card or cash. Mogę zapłacić kartą. Mogę zapłacić gotówką. Can I pay by card or can I pay by cash? You can also skip zapłacić and just say mogę kartą. Mogę gotówką. This is very, very useful in case you want to pay for something in Poland. I hope you enjoyed today's class. This class is actually a part of my 19-hour online Polish course. Details you can find in the description down below. If you want to take your Polish to a communicative level, I highly encourage you to check it, because for a really affordable price you can get 19 hours of lessons that are available forever, recorded. You can access them anytime and for complete beginners, and start monitoring your progress and learn from your computer or from your mobile phone app, available for iOS and Android from the go, or when you simply have 5 minutes to spare during your day. During the lessons, I explain grammar and 30 different vocabulary topics. You also get to know slang, memes, we translate songs, so there's a lot of fun stuff there. So I highly encourage you to check the link down below and join 2,600 students in less than 8 months. You can also connect with students or ask me any questions you have in regards to Polish language. I will see you there or in my next YouTube video. Pa pa!